Dzień dobry Państwu, Maria Hardibuła, witam Państwa z mroźnej Warszawy i zapraszam na nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń. Zaczynamy od wieści z Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która działa w Sądzie Najwyższym. Sędziowie Wiesław Kozielewicz i Barbara Skoczkowska, czyli legalni sędziowie Sądu Najwyższego, uniewinili prokuratora Krzysztofa Parchimowicza. Krzysztof Parchimowicz to słynny, znany prokurator, założyciel Stowarzyszenia Lex Super Omnia i najbardziej represjonowany prokurator w Polsce, może nie tylko w Polsce. Został uniewinniony od zarzutu niezadeklarowania, do jakich stowarzyszeń należy. Uznał bowiem, że ten obowiązek informowania, deklarowania o członkowstwie w stowarzyszeniach jest niekonstytucyjny. W maju tego roku Sąd Dyscyplinarny dla prokuratorów uniewinnił pana prokuratora Krzysztofa Parchimowicza od tego zarzutu i wczoraj, nie wczoraj, tylko tylko w tym tygodniu, który dzisiaj się kończy, sędziowie Barbara Skoczkowska i Wiesław Kozielewicz podtrzymali ten wyrok. Prokurator Parchimowicz jest niewinny. Wczoraj natomiast sędziowie również legalni Sądu Najwyższego, czyli Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Dariusz Kala i Wiesław Kozielewicz, zastanawiali się nad tym, czy wyrazić zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tulei. Domaga się tego Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Posiedzenie w Izbie Dyscyplinarnej, w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej trwało wczoraj cały dzień i pod koniec dnia sędziowie zdecydowali o odroczeniu wydania tego orzeczenia do 29 listopada, także na tę ostateczną decyzję czekamy. A w cieniu sprawy sędziego Igora Tulei, ponieważ wszystkie kamery zwrócone były wczoraj na to postępowanie, sędzia Sądu Najwyższego Barbara Skoczkowska zdecydowała o tym, że zawieszony dotychczas od roku sędzia Krzysztof Chmielewski z Sądu Okręgowego w Warszawie ma natychmiast wrócić do orzekania. I rzeczywiście tak się stało. Już dziś sędzia Chmielewski wrócił do Sądu Okręgowego w Warszawie i po roku będzie mógł sądzić. Przypomnijmy, o co chodzi w jego sprawie. W grudniu ubiegłego roku decyzją prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie został odsunięty od orzekania ze względu na to, że podważył legalność sędziego Agnieszki Stachniak-Rogalskiej, czyli prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, ze względu na jej wadliwą nominację neo-KRS. Z tego powodu pan sędzia Chmielewski przez rok nie orzekał, miał obniżone wynagrodzenie. Od dziś po roku jest już w sądzie z powrotem. W tym tygodniu również Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie w sprawie K3/21. Przypomnijmy, że jest to sprawa, w której ponad rok temu, bo w październiku ubiegłego roku, Trybunał Julii Przyłębskiej uznał, że niektóre przepisy traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z konstytucją. Sprawa ta odbywała się na kanwie wniosku złożonego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Z wczorajszego uzasadnienia dowiedzieliśmy się, że praktyka progresywnego aktywizmu TSUE, która polega w szczególności na wkraczaniu w wyłączne kompetencje organów państwa polskiego, właśnie ta praktyka nie podoba się Trybunałowi Julii Przyłębskiej. Trybunał nie wykluczył również, że skorzysta z poddania ocenie wprost zgodności z konstytucji niektórych orzeczeń TSUE i wyłączy je z porządku prawnego. To brzmi jak ostrzeżenie. A teraz tydzień, kilka liczb i rocznic. W 2019 roku, czyli równo 3 lata temu, został wydany wyrok TSUE w sprawie AK, czyli pierwszej sprawie, w której TSUE zajmowała się polską praworządnością. Dokładnie dzisiaj mija 2 lata od dnia, w którym Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet sędziemu Igorowi Tulei i zawiesiła go w obowiązkach. I również w tym tygodniu minął dokładnie rok
od daty, w której Izba Dyscyplinarna zawiesiła bezterminowo kolejnego sędziego, czyli Macieja Ferka z Sądu Okręgowego w Krakowie, który również powołując się na orzecznictwo TSUE i ETPC podważał decyzje wydane z udziałem tzw. neosędziów. Jeżeli chodzi o liczby tygodnia, to dzisiaj mam jedną liczbę, ale jak co tydzień zatrważającą, 380 milionów euro. Tyle dziś wynoszą kary za Izbę Dyscyplinarną, za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. To wszystko dzisiaj, proszę Państwa, dziękujemy bardzo i do zobaczenia za tydzień.